W dzisiejszym odcinku kryptoogłoszeń opowiemy o działaniach Binance związanych z tokenem USDC, wspomnimy o integracji kanałów cenowych przez Block Wallet oraz opowiemy o aktualizacji portfela Dash. Witam Was serdecznie na kanale Kryptoogłoszeń, przed nami kolejna dawka informacji. Jeżeli materiał uznacie za wartościowy, zachęcam do lajka, subskrypcji, komentarza. Jeszcze tylko przypomnę, że nie znajdziecie tutaj porad inwestycyjnych, po takie należy udać się do specjalisty, my tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie, tak więc nie przedłużając, zaczynajmy. Orange Comet we współpracy z Basketball Hall of Fame zintegrowało rozwiązanie Chainlink Wi-Fi Air na sieci Ethereum. Do Twittera został załączony artykuł, w którym dowiecie się, w jaki sposób Wi-Fi Air pomaga w uczciwej i przejrzystej dystrybucji Scottie Pippen Sneakers NFT oraz ekskluzywnych nagród. GameSwift informuje, że nowa grupa beta testerów została wybrana do wypróbowania stworzonych narzędzi i zagrania w grę Store Heroes. Jeśli zgłaszacie się do udziału w testach, to sprawdźcie swoją skrzynkę mailową, aby dowiedzieć się, czy zostaliście jednymi z wyłonionych szczęśliwców. Binance przeprowadza wymianę tokenów z udziałem USDC. W rezultacie działań Binance wszystkie wypłaty USDC tymczasowo wstrzymano. Wypłaty w USDT i BUSD są dostępne. Wypłaty w USDC zostaną ponownie otwarte po zakończeniu wymiany tokenów. Airlift.one nawiązała współpracę z Pirates of the Island. Pirates of the Island jest pierwszą grą, która łączy typ multiplayer online Battle Arena z rozgrywką ekonomiczno-strategiczną osadzoną w świecie piratów. Synos stwierdza, że nowy rok z pewnością przyniesie wiele niespodzianek. Niektórymi z nich już Synos może się pochwalić, a mianowicie Synapse Network zostało oficjalnym złotym partnerem pierwszej edycji wydarzenia CryptoSphere organizowanego przez Silverstar. Portfel kryptowalutowy Block Wallet dokonał integracji kanałów cenowych Chainlink. Dokonana integracja pomaga dokładnie obliczyć i wyświetlić wartość Ethereum posiadanych przez użytkowników w dolarach. Funkcja konwersji jest już dostępna w X-Wallet. Przełamując wszelkie bariery adopcji, użytkownicy X-Wallet mogą handlować dowolnym tokenem na sieci Cadena bezpośrednio na swoim telefonie komórkowym. BlockBit zapewnia użytkownikom Phantom proste narzędzie do składania deklaracji podatkowych dotyczących kryptowalut. Bezpośrednio synchronizuj transakcje w portfelu i pobieraj odpowiednie dane ze stakingu, LPing i innych działań łańcuchowych. Najnowsza aktualizacja portfela Dash na iOS jest dostępna dla wszystkich użytkowników. Użytkownicy już teraz w aplikacji mogą znaleźć sklepy i bankomaty będące w pobliżu. Link do pobrania aplikacji Dash Wallet znajdziecie w opisie filmu. Teta Video API dodało studio DRM dla wideo bramkowanego przez NFT. Jest to kluczowy krok w kierunku przyjęcia zdecentralizowanego przesyłania strumieniowego przez największe hollywoodzkie studia filmowe. Celo z radością ogłasza integrację z Angel Protocol. Zachęcamy do odwiedzenia strony Angel Bridge i skorzystania z infrastruktury zasilanej przez Layer Zero Labs. Handel tokenami Creo Engine jest już dostępny na Kanga Exchange. Tokeny Creo zostały zestawione w parze do USDT. Link do giełdy Kanga Exchange znajdziecie w opisie filmu. Coinbase Assets informuje o uruchomieniu możliwości handlu tokenami USDC na sieci Avalanche. Jeden z najbardziej zaufanych i renomowanych stablecoinów jest teraz bardziej elastyczny niż kiedykolwiek. Depozyty USDC nie są obecnie obsługiwane na Coinbase. KuCoin Wallet informuje o nawiązaniu partnerstwa Unstoneable NFT. KuCoin wspiera działalność Unstoneable Domains, aby kryptowaluty były bardziej dostępne, zmniejszając w ten sposób ryzyko błędu ludzkiego podczas wysyłania środków, drastycznie upraszczając transakcje dla użytkowników Web3. Tencent przedstawia nową ofertę dla firm. Oferta Tencent dotyczy tworzenia smart kontraktów, budowania kryptograficznego launchpada numer 1 na świecie i obsługiwanie największej puli airdropów. W przestrzeni kryptograficznej wymagało od Tencent głębokiego zrozumienia technologii blockchain. Crypto Mayhem oficjalnie potwierdziło uruchomienie top-down shootera Early Access. Już wkrótce ma pojawić się film z gameplayu. Po więcej szczegółów zapraszamy do artykułu załączonego do tweeta. Sam Bankman-Fried został aresztowany przez służby na Bahamach. Kolejnym doniesieniem jest fakt, że Komisja Papierów Wartościowych i Giełd SEC wniosła oficjalny akt oskarżenia wobec niego. SBF jest oskarżony o celowe oszukiwanie amerykańskich inwestorów oraz zatajnienie nielegalnego przekierowywania funduszy należących do klientów giełdy. SEC zarzuca Bankmanowi Friedowi naruszenie przepisów ustawy dotyczącej papierów wartościowych, która obowiązuje od 1933 roku oraz ustawy o giełdach papierów wartościowych 1934 roku. Akt oskarżenia od SEC ma na celu pozbawienie na drodze sądowej SBF-a prawa do uczestniczenia w emisji, kupnie, oferowaniu oraz sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych z wyjątkiem własnego rachunku osobistego. SEC w złożonej skardze zarzuca mu opracowanie i wdrożenie planu oszukania inwestorów kapitałowych FTX. Organ regulacyjny zwraca uwagę na to, że Bankman-Fried zataił dokonywane przekierowywanie środków klientów FTX do firmy zajmującej się handlem kryptowalutami Alameda Research. Co więcej, oskarżony w tym czasie pozyskał od inwestorów środki opływające na kwotę ponad 1,8 miliarda dolarów.
Przewodniczący SEC Gary Gensler stwierdził, że sam Bankman-Fried budował domek z kart na fundamencie oszustwa, mówiąc inwestorom, że był to jeden z najbezpieczniejszych budynków w kryptografii. Oficjalny akt oskarżenia wobec byłego prezesa FTX pojawił się zaledwie dzień po tym, jak dokonano jego aresztowania przez władze Bahamów na wniosek władz USA. Zaledwie kilka godzin po aresztowaniu Bankmana-Frieda komisja ogłosiła, że szykuje się do wniesienia aktu oskarżenia przeciwko współzałożycielowi FTX, który będzie stanowił odrębny dokument od tych, które doprowadziły do jego ostatniego aresztowania na Bahamach. Minister Sprawiedliwości kraju Ryan Pinder przekazał, że jeśli Stany Zjednoczone wystąpią do nich o wydanie im zatrzymanego, Bahamy nie będą czekały z ekstradycją. Bank of England to jeden z banków centralnych, które pracują nad krajową walutą cyfrową. Banki centralne to w ostatnim czasie główne ośrodki państwowe, które interesują się technologią blockchain. Wszystko za sprawą tego, że chcą one ją wypaczyć i z idei decentralizacji przekształcić w scentralizowaną sieć obsługującą cyfrowe waluty państwowe, tzw. CBDC. Wiele krajów pracuje równolegle nad tym rozwiązaniem, a na chwilę obecną przodować wydają się Chiny, które chętnie szczycą się swoimi postępami. Teraz jednak to Bank of England informuje o postępach prac i przeznacza prawie $255 000 na opracowanie przykładowego portfela cyfrowych walut banku centralnego, który mógłby wykonywać podstawowe funkcje, takie jak transakcje i żądania płatności. Ostatecznie celem przedsięwzięcia ma być stworzenie aplikacji mobilnej dla iOS i oczywiście popularnego Androida. Równolegle powstać ma strona internetowa dla portfela, przykładowa strona internetowa sprzedawcy oraz infrastruktura zaplecza portfela i aplikacji przy jednoczesnym przechowywaniu danych użytkownika i historii transakcji. Bank of England powiedział, że on sam nie opracowuje portfela użytkownika, ale chce zlecić to firmie zewnętrznej. Stąd też ta cała sprawa. Ciekawą, choć może i przerażającą kwestią jest przyszłość sektora finansowego, który coraz mocniej skupia się na CBDC. Regulatorzy finansowi w Tajlandii mają zamiar zaostrzyć przepisy dotyczące kryptowalut. Ruch ten następuje po burzliwym roku, w którym Azjaci podnieśli duże straty. 13 grudnia Bangkok Post poinformował, że tajska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd przygotowuje surowsze zasady dotyczące aktywów kryptowalutowych. Regulator powołuje się na te same motywy ochrony inwestorów, ale ściślejsze zasady zwykle sprawiają, że rzeczy są trudniejsze dla inwestorów detalicznych. Regulator wykorzystał nowe regulacje w Wielkiej Brytanii, Japonii i Singapurze jako przykłady tego, co chce powielić. Singapur pozostaje jednak hubem kryptowalutowym w regionie i nie chce tłumić innowacji ani inwestycji. Tajlandzka SEC powołuje komisję roboczą do badania branży kryptowalutowej. Komisja będzie składać się z odpowiednich agencji rządowych i przedstawicieli sektora prywatnego. Będą mieli za zadanie zasugerować sposoby poprawy przepisów, aby dostosować się do zmieniającego się środowiska. SEC ma na celu rozprawienie się z reklamami kryptowalut i promocjami produktów, szczególnie tymi wykorzystującymi celebrytów i influencerów. W tym miesiącu podobne rozprawienie miało miejsce w Stanach Zjednoczonych, ponieważ kilku wysoko postawionych sportowców zostało opłaconych, aby promować FTX. Regulator monitoruje również nowe potencjalne zagrożenia i przyrzekł poprawić przepisy. Handel kryptowalutami jest bardzo popularny w Tajlandii, ale wspierany przez wojsko rząd zakazał ich używania do płatności. Ministerstwo Turystyki Tajlandii wielokrotnie reklamowało kraj jako centrum kryptowalut, ale bank centralny i organy regulacyjne mają inne pomysły. We wrześniu poinformowano, że bardziej restrykcyjne regulacje rozwijały marzenia Tajlandii o zostaniu hubem kryptowalutowym. To tyle z informacji, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Jeżeli materiał uznacie za wartościowy, zachęcam do lajka, subskrypcji, komentarza. Dziękuję Wam za uwagę i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!